Glungezer. Kto tutaj z Was był? To 11 z 12 ośrodków narciarskich w ramach ski passu Ski Plus City Pass Stubaital, miasto Innsbruck. Został mi tylko jeden, ale to na jutro. A dzisiaj pokażę Wam, jak jeździ się w tym niewielkim ośrodku narciarskim położonym nieopodal Innsbrucka, który znajduje się w dole. Innsbruck już objeździłem z każdej strony w trakcie tego wyjazdu. Byłem we wszystkich, no prawie wszystkich ośrodkach narciarskich, bo został mi ten jeden, ostatni. Jak tu się jeździ, jakie są trasy, zobaczycie wszystko w następnych ujęciach. Zimowo dzisiaj, bardzo zimowo. W nocy popadało, teraz się przejaśniło. Zwróćcie uwagę, jaki za mną piękny widok na zaparowane góry. O, będzie super, będzie super. Glungezer Bahn. Byliście tu kiedyś? No kto był? Napiszcie w komentarzu. To był w ośrodku narciarskim Glungezer. Muszę się nauczyć mawiać tą nazwę. Glungezer Bahn. Kolej linowa Glungezer. Dobra, koniec gadania. Wyciągamy klamoty i idziemy na narty. No bo po to tu przyjechałem. Pokazać Wam ten ośrodek. 11 z 12. Jutro przyjdzie czas na ostatni ośrodek. A tak przy okazji, bo tą podróż, która już mnie kosztowała przejechanie 1500 kilometrów, odbywam najmniejszym z dotychczas testowanych samochodów Subaru modelem Crosstrek i to czuć. Ale czuć pod kątem bagażu, jaki jest przewożony, bo komfort jazdy jest jak najbardziej zbliżony do innych modeli, którymi jeździłem, czyli Outbacka i Forestera. Oczywiście samochód jest węższy, krótszy i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o komfort jazdy dla kierowcy i pasażera, jest jak najbardziej ok. Yourself feel, actions speak louder, words cast a spell. Will I choose ego? Warunki wyglądają super, podobnie jak w poprzednim ośrodku, w 10, który odwiedzałem. Też trzeba się przesiąść z gondoli do Telemixa, czyli do takiego kombi mieszającego, jak sama nazwa wskazuje, krzesła i gondolę. 2 krzesła i gondola. A to wszystko z powodu tego, że jest to ośrodek przystosowany do wypoczynku dzieci, których już widać jest tu bardzo dużo, a górka wygląda super. Zakładam narty i zasuwam do góry, żeby Wam pokazać, jak to wygląda.
Przejechałem na tereny najwyżej położone, jeżeli chodzi o ten ośrodek. Tu się wyjeżdża na 2200 albo 2300. Dokładnie zaraz sprawdzę. Obsługiwane są przez taką zabytkową dwójkę. I dzisiaj warunki są dosyć ciekawe, ponieważ w nocy spadło, tak myślę, 10-15 cm śniegu. Jest dość rzeźko. Myślę, że jest kilka stopni na minusie, bo to się czuje. Jak się choćby jedzie krzesłem do góry, to lepiej jest założyć gogle po prostu, bo strasznie zimno w oczy. Co tu my jeszcze mamy? Co by wam tu opowiadać? A z tyłu Innsbruck, z którego widać ten stok, bo nieraz patrzyłem, co to za ośrodek narciarski. No i proszę bardzo, Glungezer. Zjeżdżam do dolnej stacji, wyciągnę się do góry, zjadę 2-3 wariantami, zobaczymy, co jest przygotowane, a następnie przeniosę się pod główną kolej i tamtędy zjadę sobie w dół ze 2-3 razy, żeby nagrać jeszcze dla was kilka ujęć. Jestem ciekawy, czy korzystacie, będąc gdzieś w jakimś regionie narciarskim, mając do dyspozycji takie właśnie małe kameralne ośrodki, które mają coś w sobie, bo na przykład są ciekawie położone, bo jest ciekawy widok, bo jest mniejszy ruch niż w tych słynnych, bardzo popularnych. I ciekawy jestem, czy w nich jeździcie. Napiszcie proszę komentarz, podzielcie się ze mną tą informacją, chętnie przeczytam, chętnie popatrzę, jakie ośrodki na przykład odwiedzacie, czy jakie preferujecie, czy ciśniecie w te największe, najbardziej popularne. Tutaj w przypadku tego skipasu to oczywiście lodowiec Sztuba i można by było tam spędzić cały tydzień, czy tak jak ja lubicie odwiedzać ośrodki różne. Ten kanał ogląda mój kolega Mariusz, który jest tak samo zakręcony jak ja na tym punkcie i będzie tutaj w przyszłym tygodniu i prawdopodobnie jestem pewien, że tutaj też zawita. Także Mariusz, powodzenia! Zapakowałem się już na tą dwójeczkę. O, i teraz 5 hours later. Ojejku. Powolutku. No, gdyby była piękna pogoda, chociaż o tej porze roku to nie, ale tak w marcu tu słoneczko by świeciło, to na tym krześle byłoby całkiem przyjemnie. A widzę, że ośrodek jest taki bardzo poukładany. Tam ten telemix, gondole, trasy, tak równiutko wszystko, tak po austriacku zrobione. Ładnie wytyczona trasa dla klubów, dla grup trenujących, czy do jakichś zawodów. Fajnie to było zrobione. Natomiast to miejsce najwyższe, nie pomyliłem się przed chwilą, 2304 metry nad poziomem morza. Na takiej wysokości znajduje się górna stacja tej kanapy. I to jest takie miejsce, w którym aż prosi się o wymianę tej kanapy na taką szósteczkę szybką. Jeszcze z osłoną, bo tu jest wysoko, może czasami wiać i jest dużo chłodniej, z podgrzewaną kanapą. No powiem ci, Jacek, że ty jesteś prorokiem. Nawet nie wiesz, że latem 2026 roku tej kanapy już nie będzie. Zostanie rozebrana i na jej miejsce powstaje nowa, która będzie wozić narciarzy w sezonie 26-27. Powstanie dokładnie taka kanapa, o której mówisz. 6-osobowa z osłonami. Czy będą podgrzewane kanapy? Prawdopodobnie tak. No powiem ci, wow. Ale pewnie to, patrząc na całość ośrodka, jak nowoczesny system naśnieżania jest, przypomnę, żółte armatki to firma Techno Alpin, nowoczesne gondole, ten nowoczesny mix, czy kombi, zwał jak zwał, no fajnie. I z tego co widzę, zresztą tak jak w tym ośrodku, w którym byłem wczoraj, który się nazywał Ragerer. W tym ośrodku on tak samo funkcjonuje, jest to ośrodek dla lokalesów z torem sanaczkowym, dużo dzieciaków, dużo rodzin, w ogóle z sankami się pchało do
do gondoli, dlatego jest też telemix, jest tor do jazdy na sankach i jest to ośrodek taki zrobiony pod mieszkańców okolicznych miejscowości, no i oczywiście Innsbrucka. A jak już mówimy tutaj o systemach naśnieżania, tu jest Techno Alpin, ale wczoraj na przykład w ośrodku jak byłem, to tam były częściowo też nasze polskie armatki z firmy Super Snow, która zresztą swój oddział austriacki ma kawałek dalej za Innsbruckiem. To taka ciekawostka a propos, że firma polska nie tylko ma, znaczy siedzibę oczywiście ma w Polsce, ale ma też swoje oddziały tutaj w Alpach, w jaskini lwa. A te żółte armatki to wiecie skąd są? One są z Włoch, żebyście też wiedzieli. No to krzesełko, powiem wam, rewelacja do opalania. Ale tempo jest porażające. No tutaj się przyda nowe. Przypuszczam, że już ostro myślą nad tym, bo całe wieki się tutaj jedzie. Dobrze, że dzisiaj jest rzeźko, ale nie jakoś bardzo, więc da się wytrzymać. Ale nie wyobrażam sobie tutaj jechać, jakby tak jeszcze wiało i było parę stopni mniej. Ja już dojeżdżam do górnej stacji, wysiadam i uciekam w dół. Czeka mnie chyba jeszcze jedna podróż tym krzesłem. No cóż, czego się nie robi, jak się ma parcie na szklany ekran, tablety i komputer. Tak wygląda restauracja czy schronisko Tulfein Alm. A ja co? A ja muszę się dostać na drugą stronę, ale żeby dostać się na drugą stronę, na główną trasę, to zapewne muszę wyjechać znowu tą dwójką do góry i tam gdzieś zjechać, bo tutaj już nie trafię na trasę dojazdową. No trudno, trzeba będzie jeszcze raz przeżyć tą niezapomnianą podróż.
Na chwilę zatrzymałem się na tej głównej trasie, która ma oznaczenie numer 2. I powiem Wam, że tak jak to było widać z góry, z kanapy, którą wyjeżdżałem, jest to naprawdę super trasa. Początek, pierwsze tam 200 chyba metrów jest takie dosyć wąskie, ale to wynika z ukształtowania terenu. Natomiast reszta, zobaczcie jakie tu są hektary, jakie tu jest lotnisko, jak tu jest szeroko. Z tej strony wyznaczony jest pas dla trenujących, z tej strony dla reszty świata, ale i tak zostaje bardzo dużo miejsca. Trasa jest bardzo dobrze naśnieżona, dobrze wyratrokowana. Ten śnieg, który spadł w nocy, sprawia, że zrobiły się lekkie muldy, ale tak naprawdę właściwie takie większe odsypy. Ale jeździ się cudownie. Naprawdę szacun. Tutaj można się spocić. Tam jeszcze w dole widzę jakiś orczyk. To jeszcze tam zjadę, a czemu nie? Zobaczmy jak to tam wygląda. Na koniec przyszło mi się jeszcze przejechać talerzyko-orczykiem. Specjalnie tak mówię, ponieważ dosyć ciekawe rozwiązanie tutaj zastosowali, a mianowicie są 2 talerzyki, na którym teraz jadę, na jednym z takich, i następnie jest jeden orczyk, jak to mówi Zosia, kotwica. Dosyć długi jest ten wyciąg i jest on ustawiony przy trasie takiej dla początkujących. Tutaj jest dużo dzieciaków, jakieś klubiki z numerami jeżdżą, pewnie potem będą miały jakieś zawody i tak dalej, i tak dalej. Można sobie przez chwilę przypomnieć stare czasy, jak to u nas jeździło w Beskidach, a zresztą przypomnieć sobie, wystarczy pojechać do kilku ośrodków narciarskich i dalej jest tak naprawdę tak samo. Chociaż ostatnio Zosia się pytała: tata, a w Szczyrku jest jeszcze jakiś orczyk? No cóż, córeczko, ci mam powiedzieć. No cóż, czasy minęły orczyków już w Szczyrku.